Well, it's very nice to be with you. Last time I was here, Ted, I'm sure it was you who translated for me. Possibly. You don't look much older. Jest niezmiernie miło być ponownie z wami. Ostatnio jak tutaj byłem, miałem tego samego tłumacza. Wybaczcie za mój głos, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Today's sermon is going to be a little bit different. Dzisiejsze przemówienie będzie nieco odmienne. Brother Jadczuk heard me, Jankovic, heard me do a presentation at a conference program and wanted me to come here and share this material. Brat Jankiewicz słyszał to przemówienie, miałem je w konferencji i poprosił mnie, zaproponował mi, abym z tym przemówieniem przyszedł do was. So look, we're a bit challenged by time, so we'll move very quickly through this material. Mamy ograniczony czas, także będziemy starali się przejść pospiesznie przez ten temat. I want to start with a story. Pragnę rozpocząć historią. This is a classic story in the world of marketing. To jest klasyczna historia, ona pochodzi ze świata, który próbuje nam sprzedać coś. The story goes of how the London Transit Authority I ta historia mówi na temat, w jaki sposób londyńskie przedsiębiorstwo transportowe was having problems with the buses running behind time. mieli problem z tym, że autobusy nie podróżowały zgodnie ze swoim harmonogramem czasowym. And so after having much discussion, they decided they would put a notice in the newspaper. Tak więc po pewnych dyskusjach zadecydowali, że umieszczą notatkę w gazecie. This is how the notice read. I ta notatka brzmiała w ten sposób. It is impossible for us to maintain our schedule if we're always having to stop and pick up passengers. Jest rzeczą niemożliwą dla nas być wiernym zgodnie z naszym czasem, harmonogramem czasowym, jeśli za każdym razem musimy podbierać pasażerów. Whoever came up with this strategy forgot a very significant thing. Ktokolwiek wpadł na pomysł tej strategii, miał jakiś genialny pomysł. The purpose of having a bus company is to pick up passengers. Ponieważ zadaniem przedsiębiorstwa transportowego jest podbierać pasażerów. It's very easy for us as a church to sometimes forget the main reason for our existence. Dla nas jako Kościoła, członków Kościoła jest często łatwo zapomnieć prawdziwy powód, pierwszorzędny powód, dla którego jesteśmy członkami Kościoła. Let me ask you the question, why do we exist as a church? Pozwólcie, że zadam wam pytanie, dlaczego my egzystujemy, istniejemy jako Kościół? Proszę. Okay, good answer. Dobra odpowiedź, a żeby dzielić się Ewangelią z innymi. Now the question, of course, is how? Pytanie teraz pojawia się, w jaki sposób należy to czynić? All this is from God, who through Christ reconciled us to himself, who gave us the ministry of reconciliation. Wszystko to pochodzi od Pana Boga, który za pośrednictwem Jezusa Chrystusa złożył siebie w ofierze, abyśmy my w Jego miejsce służbę sprawować mogli. So according to Paul, our key purpose for being here on earth is to reconcile lost humanity with God. Zgodnie z myślą apostoła Pawła, podstawowym powodem, dla którego my istniejemy jako członkowie Kościoła, jest to, abyśmy my innych ludzi mogli pojednać i przyprowadzić do Boga. So in the passage we read in Matthew 25, which is a very significant passage. Tak więc ten fragment Pisma Świętego, który był odczytany przed kazaniem, jest niezmiernie ważny. That Christ clearly describes the characteristic of the true believer. Jezus tam jasno i wyraźnie określa prawdziwe charakterystyki osoby wierzącej. The true believer will be one who welcomes strangers. Prawdziwy wierzący to jest taki człowiek, który zawsze jest chętny witać, przyjmować nieznajomych. You might like to translate that. The rest have read it. Just read it in English because they Okay, for I was hungry and you gave me something to eat. Ponieważ gdy byłem głodny, daliście mi coś zjeść. I was thirsty and you gave me something to drink.
Gdy byłem spragniony, daliście mi się napić. I was a stranger and you invited me in. Ja byłem nieznajomym, a wyście zaprosili I mnie. needed clothes, you clothed me. Gdy potrzebowałem odzienia, odzialiście mnie. I was sick and you looked after me. Gdy byłem chory, wyście się zatroszczyli o mnie. I was in prison and you came to visit me. Gdy byłem w więzieniu, przyszliście do mnie odwiedzić mnie. This is what Christ says is the purpose of the church. To jest właśnie to, co Jezus Chrystus mówi, jest celem istnienia Kościoła. It's to welcome strangers Jest to, ażeby witać nieznajomych, przyjmować nieznane nam osoby and to care for people who have needs. i roztoczyć opiekę nad tymi ludźmi, którzy mają jakiekolwiek potrzeby. I want to suggest to you today that hospitality is the welcome mat ministry of God's kingdom. Chcę wam dzisiaj obwieścić, że dobroczynność lub gościnność jest poselstwem Bożym skierowanym dla nas, zadaniem dla nas. It's very simple. Jest bardzo proste. God's method of reclaiming the lost is simple. Use those who have been found, who are part of God's family, to find others. Boża metoda jest dosyć prosta. Tych, których Pan Bóg już odnalazł i odkrył, na nich nakłada zadanie, żeby oni poszli teraz i odkryli, sprowadzili innych. Have them do it by welcoming strangers, people who do not know God, into their lives. Poprzez to, że zapraszamy ludzi do naszego życia, roztaczamy nad nimi opiekę, w ten sposób prezentujemy ich, sprowadzamy ich do Jezusa Chrystusa. Have them offer unconditional friendship Możemy im zaoferować bezwarunkową przyjaźń, so that these people may have the opportunity to experience God through His body, the tak church. aby i oni, ci ludzie nowo poznani, mieli możliwość rozpoznać, doświadczyć Bożej miłości za pośrednictwem zgromadzenia kościelnego, ludzi. And to offer hospitality frequently. I zachęcani jesteśmy do tego, żebyśmy dobroczynnością, byli znani z dobroczynności i czynili ją jak najczęściej. You know, in other words, we don't have visitors' days. We have visitor days every day, every Sabbath. Nie mamy takiego jednego dnia, gdzie przyjmujemy tych ludzi, ale mamy ten dzień każdego dnia. To słowo hospitality może być również przetłumaczone inaczej. To jest gościnność, dobroczynność, gościnność. The welcoming of strangers needs to be the priority of the church. Przyjmowanie nieznanych osób powinno być pierwszeństwem nadrzędnym w Kościele. In the book of Hebrews we read, do not neglect to show hospitality to strangers. W Księdze do Hebrajczyków czytamy, żebyśmy nie zaniedbywali tej gościnności dla ludzi nam nieznanych. Now, I want to read Romans 12. It's a great summary of that Paul outlines of how the Christian should live their life. Pragnę przeczytać 12 rozdział listu do Rzymian, który jest podsumowaniem tego, w jaki sposób chrześcijanie powinni żyć. He says, love must be sincere. Pisze, że miłość... One moment, please, let me open. And we start from the verse... Yeah, verse 9, I believe. Verse 9. Miłość niech będzie nieobłudna. Hate what is evil, cling to what is good. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Be devoted to one another in brotherly love. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Honor one another above yourselves. Wyprzedzajcie siebie wzajemnie w okazywaniu szacunku. Never be lacking in zeal, W gorliwości nie ustając, but keep your spiritual fervor, płomiennym duchem Panu służcie. serving the Lord. Be joyful in hope, patience in affliction, faithful in prayer. W nadziei, radości i ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Share with God's people who are in need. Wspierajcie świętych w potrzebach. And notice how he concludes this description of the Christian. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób apostoł Paweł konkluduje teraz ten opis. Practice hospitality. Praktykujcie lub okazujcie gościnność. I mean, basically what he's suggesting is that
If you practice hospitality, you're going to cover all these things I've just outlined. Po prostu w tym podsumowaniu apostoł Paweł sugeruje, że jeśli będziemy praktykowali gościnność, to będziemy wypełniali wszystkie te rzeczy, o których wcześniej wspominał w 12 rozdziale. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Ponad wszystko miłujcie siebie w sposób nadzwyczajny, ponieważ miłość przykrywa wiele grzechów i błędów. Offer hospitality to one another without grumbling. Oferujcie gościnność jedni drugim bez żadnego narzekania. I mean, what Peter is saying is there are some times when I don't feel like inviting you to my home. Co tutaj jest powiedziane, to jest, że czasami my jako ludzie nie czujemy się chętni albo predysponowani ku temu, żeby zaprosić tego lub kogoś innego do domu. I may have had a hard week. Może miałem ciężki tydzień pracy. But what Peter is saying, Lecz co apostoł Piotr tutaj mówi, that offering hospitality to the stranger is part of our Christian duty. oferowanie gościnności dla osób nieznanych jest częścią naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności. We must do it even when we may not feel like doing it. Mamy to czynić nawet wtedy, kiedy nam się nie chce, żeby to czynić. Scripture defines hospitality in this way. Biblia definiuje gościnność w ten sposób. It uses the Greek word, my Greek's going to be tested here, philoxenia, Używa greckiego wyrażenia, które which means love of stranger. filozenia, jeśli dobrze powtarzam, co oznacza miłowanie, umiłowanie nieznajomych. Offering hospitality is not the same as entertaining somebody. Oferowanie gościnności to nie jest zabawianie kogoś. Hospitality typically is offered to people unconditionally with no expectation of return. Gościnność ma być oferowana nieznanym w taki sposób, że nie liczy na odwzajemnienie się. Christ stated it in this way. Jezus Chrystus wypowiada to w ten sposób. When you give a luncheon Gdy wydajecie posiłek or dinner, lub obiad, do not invite your friends. nie zapraszajcie swoich przyjaciół. If you do, they may invite you back and so you will be repaid. Jeżeli to uczynicie, to oni będą się czuli zobowiązani wam odpłacić. But when you give a banquet, Lecz kiedy wydajecie przyjęcie, invite the poor, zaproście biednych, ubogich, the cripple, tych, którzy są the lame, którzy są kalekami, the blind, którzy są niewidomi, and you will be blessed. i będziesz w ten sposób ubłogosławiony. Now Christ is not saying don't have your friends over. Jezus Chrystus nie mówi, nie przyprowadzaj przyjaciół swoich. That's entertainment. And that's okay. To jest rozrywka po prostu. But hospitality is a ministry. A gościnność jest formą służby, jest formą usługiwania duchowego. It's a spiritual activity. Jest to duchowa działalność. That you will gain a great blessing, że ty, gdy to czynisz, będziesz wydobywał z tego ogromne błogosławieństwo dla siebie samego. Christ was very much committed to hospitality. Jezus Chrystus był nadrzędnym przykładem gościnności. What was the first miracle that Christ performed? Jaki był pierwszy cud, który Jezus Chrystus dokonał? Yes, the wedding. Yes. The wedding, it's a party, a celebration. Było to wesela, było to przyjęcie, była to pewnego rodzaju celebracja. And you'll see that throughout Christ's ministry on earth, he spends a lot of time socializing with people. I gdy studiujecie Pismo Święte, zauważycie, że Jezus spędza ogromną ilość swojego czasu na społeczności z ludźmi. But he was socializing for an eternal purpose. Ale Jezus Chrystus, gdy to czynił, zawsze miał na celu wieczne dobro swoich rozmówców. The religious leaders, of course, criticized him because of the type of people he often socialized with. Naturalnie religijni ludzie krytykowali go za rodzaj, gatunek ludzi, z jakimi się spotykał, powiedzmy.
tax collectors, prostitutes, byli to odbiorcy podatków i nierządnicy. the lowest people of society, Ci, really. którzy w ich opinii znajdowali się na samym dnie społecznym. But Christ socialized to build relationship with them. Ale Jezus, gdy miał z nimi społeczność, budował pewny związek ze sobą. We know that the early church practiced hospitality in a serious way. My wiemy, że wczesny Kościół praktykował gościnność w bardzo poważny, zaawansowany sposób. Mortimer Arius makes this statement about the practice of hospitality in the early church. Pewien człowiek w ten sposób podsumowywuje to. He says the remarkable explosion of Christianity in the first century Cudowna eksplozja chrześcijaństwa, która miała miejsce w I wieku, was due not only to the proclamation of the gospel, nie tylko miała miejsce dzięki głoszeniu Ewangelii, but the extraordinary quality of Christian hospitality. nadzwyczajny sposób jakości chrześcijańskiej gościnności również. So, it wasn't long before preaching became a dangerous practice. Niebawem po tym nastąpiło to, że głoszenie Ewangelii było niebezpiecznym zadaniem. So the home and hospitality became the key missionary strategy for the early church. Tak więc domy i gościnność była centrum misyjnej strategii w takich trudnych czasach. You can see that mosaic picture there, Możecie zobaczyć ten obraz, tą mozaikę, which is showing the story of Abraham entertaining the strangers. która ukazuje historię Abrahama, który przyjmuje przechodniów nieznanych. So this mosaic comes from the famous town of mosaics, Ravenna in Italy. Ta mozaika pochodzi ze słynnej miejscowości we Włoszech Ravenna, która właśnie ma wiele takich mozaik. And this was a 6th century basilica in Ravenna. I to zdjęcie pochodzi z VI wieku bazyliki, która znajduje się tam właśnie w tej miejscowości. Which illustrates that hospitality was still an important focus in the church even then. Która w VI wieku w dalszym ciągu ilustruje ten fakt, że gościnność ma ogromne miejsce i zadanie w chrześcijańskim kościele. Now, as time progressed, Gdy czas posuwał się dalej do przodu, the church grew in its numbers and its ability to serve the needs of the community. Kościół rozrastał się, jeśli chodzi liczebnie, jak również rozrastał się w możliwości usługiwania dla społeczeństwa. And the church began to develop institutions I Kościół rozpoczął nawiązywać, rozbudowywać instytucje, like hospices for older folk and sick tak jak people, miejsce dla chorych ludzi czy starszych and hospitals and other organizations to care for needy people. i szpitale i inne organizacje, które miały na zadaniu roztaczać opiekę nad ludźmi chorymi. But the problem was this, Problem pojawił się ten, that Pastor John Chrysostom of the 4th, 5th century, że człowiek imieniem John Chrysostom he addresses this issue in his sermon. adresuje tą kwestię w swoim kazaniu, przemówieniu w ten sposób. The saints were now saying we don't need to offer hospitality because we have a hospital, we have a hospice, we have institutions to care for people. Święci członkowie w Kościele doszli do konkluzji, że ponieważ znajdują się te instytucje, które roztaczają opiekę nad ludźmi, to my teraz jesteśmy uwolnieni od tego i nie potrzebujemy tych rzeczy. So in his sermon he says, W swoim przemówieniu mówi w ten sposób. at the very least they should watch for strangers and be curious enough to find out who they are and what they need. Przynajmniej powinni członkowie obserwować, czy są tacy nieznani ludzie, którzy mają jakiekolwiek potrzeby. He encouraged them to receive strangers into their homes. Zachęcał członków do tego, żeby zapraszali nieznane osoby do swych domów. He suggested they could even build a little room at an apartment to offer hospitality accommodation. Nawet zasugerował to, że powinni sobie dobudować jakieś małe pomieszczenie, jakiś pokój, w którym mogliby przyjąć osobę podróżującą, przechodnia nieznanego do domu. The challenge for us as a church Wyzwanie dla nas jako Kościoła is to
remember leży w tym, abyśmy pamiętali, that just as we were strangers once to God, tak jak my byliśmy kiedyś nieznajomymi przechodniami dla Pana Boga, it is still our responsibility to look out for other strangers. dzisiaj po poznaniu Pana Boga jest naszą odpowiedzialnością, abyśmy my mieli ten sam stosunek do nieznajomych przechodniów. And you know, every Sabbath, Każdego sabatu there will be a stranger in your church, most będzie likely. jakaś nieznana osoba, obca w tym kościele. Let's check. How many people here today have never been here before? Just raise your hand. Sprawdźmy to, ile z obecnych tutaj osób nie było na tym miejscu przedtem. Strangers. There they are. Oni są nieznajomi Strangers. z Malazji. Strangers. At my church, they're there. I beg your pardon? At my local church at Lilydale, we always are looking for strangers. W moim kościele, gdzie ja pastoruję, zawsze wyglądamy na osoby obce, które znajdują się tam. And our response to them is an important message about the church. I w sposób, w jaki my ustosunkujemy się do tych nieznanych osób w kościele, przekazuje informacje o tym, jakiego rodzaju wierzącymi jesteśmy, jakiego rodzaju kościołem jesteśmy. Things are no different from Pastor John's time. We need to look out for strangers. Zwróćmy uwagę na poradę skierowaną przez tego greckiego pastora, żebyśmy wyglądali osób nieznanych i potrafili zatroszczyć się. I just want to remind you of a very well-known statement from Ellen White. Chcę wam przypomnieć bardzo dobrze znane stwierdzenie pochodzące z Ellen G. White, From the Book of Ministry of Healing. które pochodzi z książki Służba Zdrowia. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Boże metody są zagwarantowanym sukcesem, ażeby osiągnąć osoby inne. The Saviour mingled with men as one who desired their good. Jezus Chrystus mieszał się i angażował się z ludźmi, aby im pokazać, że pragnie ich osiągnąć i zbawić. He showed his sympathy for them, Ukazywał swoją sympatię dla nich, ministered to their needs, usługiwał wszelkich im potrzebom, won their confidence, zdobywał ich zaufanie, then he bade them to follow. a potem zapraszał ich do tego, żeby podążali za nim. You see the key words here. Zwróćcie uwagę na te główne, kluczowe słowa. Christ mingled. Jezus Chrystus mieszał się z tłumem. We have a duty to mingle with strangers. My mamy obowiązek, ażeby mieszać się z obcymi, z tłumem. He showed interest in their life and their needs. Zawsze ukazywał zainteresowanie ich potrzebą i ich życiem. He ministered to them, Usługiwał im and confidence would grow, i zaufanie wzrastało. and do niego. people would follow him. I potem ci ludzie podążać mogli za nim. Another statement from Ellen White. Kolejne stwierdzenie od Ellen White. Here is a lesson for the disciples of Christ through all Oto time. tutaj jest lekcja dla uczniów Jezusa Chrystusa po wszelki czas. We must not exclude ourselves from society. Nie mamy żadnego prawa wyłączyć siebie ze społeczeństwa, Renouncing all social communion and seeking a strict seclusion from their fellow beings. odrzucić wszelki związek ze społeczeństwem i zamknąć się we własnym kręgu, In order to reach all classes, aby dotrzeć do wszystkich klas społecznych. we must meet them where they are, My musimy spotkać się z nimi tam, gdzie oni się znajdują. for they will seldom seek us Bo of their own oni accord. nigdy nie będą szukali nas o własnych siłach. What does that mean in practice? Co to oznacza w praktyce? We are not honoring our calling as a disciple of Christ if we do not connect with unchurched people. Nie honorujemy naszego powołania i naszej misji, którą otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, gdy nie mieszamy się z osobami obcymi na zewnątrz. She is saying we must not be separating ourselves from society. To, co Ellen White tutaj mówi, to jest to, że nie mamy wyłączyć się, odłączyć się zupełnie od społeczeństwa. Our church cannot be just a club for us. Kościół nie może być tylko z klubem dla nas zamkniętym, But it is the family of God on earth,
Ale Kościół jest rodziną Bożą tutaj na ziemi, that exists to welcome strangers into God's family. istniejącą po to, żeby do rodziny Bożej zapraszać obcych, nieznanych. But we have to be in the world to My mu- connect with the world. My musimy być w świecie, żeby dokonać jakiegoś zetknięcia się, nawiązać znajomość z nim. Sermons will not do it. Kazania tego nie uczynią. By visiting the people, talking, praying, sympathizing with them, Poprzez odwiedzanie ludzi, modlenie się z nimi, sympatyzowanie z nimi, you will win their hearts. zdobędziesz ich serce. Then see what she says. Zwróćcie uwagę na to teraz, co jest powiedziane. This is the highest missionary work. To jest nadrzędny, najlepsza metoda misjonowania. To do it, you will need resolute, persevering faith. Aby to czynić, musisz mieć rezolutną i wytrwałą wiarę Unwearying patience, i mieć cierpliwość nieustającą and a deep love i for souls. głęboką umiłowanie obcych dusz, ludzi. All are called to this ministry. Wszyscy jesteśmy powołani do tej służby. Some of us are gifted with this ministry. Niektórzy mają talent w tej dziedzinie. You know, in this size of this church, there will be maybe 7 or 8 people, maybe more, Biorąc pod uwagę rozmiar liczebny waszego kościoła, może być 7, a może więcej osób tutaj, who have the gift of hospitality. którzy mają ten talent gościnności. They gather people easily. Oni jakoś bardzo łatwo nawiązują społeczność, znajomość z obcymi. They have lots of connections. Mają mnóstwo różnego rodzaju powiązań. Often they have too many. Często mają może za dużo. And they need us to help befriend their I connections. właśnie oni potrzebują nas, żeby tą ich nadwyżkę, żebyśmy mogli przejąć. So some are gifted, but all must practice hospitality. Niektórzy są utalentowani, ale wszyscy mamy praktykować gościnność. In fact, Paul lists it as one of the criteria for being an elder. Paweł umieszcza to jako jedno z kryterium dla starszego zboru. Today, we know, Dzisiaj wiemy, few people enter church today without first spending time in a church member's home. wielu ludzi przystępuje do kościoła bez poprzedniego spędzenia czasu poprzez gościnność w domach członków. We've known for a long time that 80% of people joining the church are brought by a friend or a family member. My wiemy to ze statystyk i z doświadczenia, że 80% ludzi, którzy przystępują do kościoła, przystępują za pośrednictwem znajomości z kimś lub z przyjacielem. So a couple of questions come to us. Tak więc kilka pytań pojawia się. Who are the people who have the gift of hospitality? Którzy są to ludzie, którzy posiadają ten dar gościnności? And how are we using them in the ministry of the church? W jaki sposób my używamy tych ludzi w ogólnej służbie Kościoła? Who thinks they've got the gift of hospitality? Just wave your hand at me. Proszę, No one else will Kto notice. z was No one else will myśli, notice. że posiada dar gościnności? Yes, I've got Podnieście one down the ręce. front, one over here, one at the back. Nikt nie patrzy. Tak. Yeah, I'm looking. Okay. The problem we often exists is that these people Problem, który często pojawia się, to jest to, że ci ludzie właśnie get consumed by doing in-house ministry for the church. są tak skonsumowani, przytłoczeni tym faktem, że oni wykonują tą wewnętrzną służbę Kościoła. We must release them My musimy uwolnić ich, to spend their time connecting with the unchurched world. żeby mogli bardziej skoncentrować się na pracy na zewnątrz Kościoła niż na pracy z członkami Kościoła. They are like bridges or pathways from the church to the community. Oni są jak gdyby ścieżką lub pomostem, który łączy Kościół ze społeczeństwem na zewnątrz. They find it easy to connect with unchurched people. Im to przychodzi łatwiej komunikowanie się i kontaktowanie się z osobami poza Kościołem. The job for the rest of us is to support them. Ale nasze zadanie polega na tym, żebyśmy my ich wspierali w tej działalności.
I'm just going to jump through this because time is beating us. All right. Przeskoczę nieco, ponieważ czas upływa. What we know is this. Co my wiemy, to jest to. Most seekers are wanting to experience church or have a relationship with church before they understand the truth. Jest. Ci, którzy poszukują jakiejś społeczności chrześcijaństwem, chcą poznać Kościół najpierw, zanim poznają prawdy, które ten Kościół głosi. Surveys of church health tells us from the past Sondaże, które są przeprowadzane w Kościele, mówią nam, that compared to other Christians, że w porównaniu z innymi społecznościami chrześcijańskimi, we spend less time with unchurched or non-churched people. my spędzamy mniej czasu z tymi, którzy nie są członkami Kościoła, niż inne społeczności chrześcijańskie. I've talked about number 3, number 4. Już o punkcie 3 przed chwilą mówiłem i o 4. The reality is this. Realność, która nas uderza, jest taka. Many of the good programs and outreaches that our church carry out Wiele dobrych programów, które kościoły nasze przeprowadzają, do not realize their full kingdom potential nie dostrzegają w tych programach pełnej mocy do zdobywania ludzi dla Królestwa Niebieskiego. because we have not worked out how to build friendships with the people that our programs bring us into contact with. Ponieważ myśmy nie mamy dopracowanego tego, w jaki sposób rozwijać i rozbudować przyjaźń z tymi, którzy przychodzą na nasze programy. I mean, your church has had a good track record of community outreach. Wasz Kościół posiada doskonały rekord, zapis programów, które żeście przeprowadzali tutaj. But the problem is this. Ale problem, który się pojawia, jest ten. It's not about meeting new people. To nie jest tylko ograniczone do spotkania się z ludźmi. It's about befriending new people. Jest kolejny krok, żeby roztoczyć nad nimi opiekę i stać się ich przyjacielem. I want to tell you about an experience I had the privilege to have a few years ago. Chcę wam powiedzieć o doświadczeniu osobistym, w którym miałem przyjemność, przywilej brać udział. When I worked at the Australian Union office, Kiedy pracowałem w biurze Australijskiej Unii, we carried out an experiment. myśmy przeprowadzili tam pewnego rodzaju eksperyment. We asked all the conferences of Australia Myśmy zgromadzili wszystkie konferencje z Australii, to send to us 3 or 4 people, żeby wysłali nam 3 lub 4 delegatów, not pastors, not elders, nie pastorów, nie starszych zboru, to come and meet with us for a weekend. żeby przybyli do nas i żeby spotkali się z nami przez weekend. And this is those people. I właśnie to jest ta grupa ludzi, którą widzimy. We spend the weekend teaching them how to identify a seeker person, Myśmy spędzili z nimi ten weekend, żeby pomóc im w zrozumieniu, w jaki sposób zidentyfikować osobę, która poszukuje kontaktu z chrześcijaństwem. So a seeker is a person who's undergoing change or crisis in their life. Taka osoba, w życiu tej osoby następują zmiany lub pojawia się kryzys w życiu. And we sent them away, and their commitment was to once a week Myśmy odesłali ich i zobowiązaliśmy ich do tego, żeby raz w tygodniu, to socially connect with an unchurched person. żeby socjalnie weszli w jakiś kontakt z osobą, która nie uczęszcza do kościoła. They did this in all sorts of different ways. I oni czynili to w rozmaity sposób. One church ran a trail bike club for men. Jeden z kościołów miał taki program, że zaprosili mężczyzn na jazdę motocyklami po takim trudnym gruncie. Okay. Right? Yeah, I finally got it. Got it. Yeah. Another lady, this lady was from Perth. Inna osoba była z Perth. Very simple strategy. Bardzo proste miała podejście do sprawy. She committed every Friday night Ona poświęciła każdy wieczór piątkowy, to invite people home to her place for a meal. żeby zaprosić ludzi do swojego domu na posiłek. By the end of that year, Przy końcu tego roku
Her daughter, who had stopped going to church for quite a period, had returned to church. Jej córka, która przestała uczęszczać do kościoła, powróciła do kościoła. Her daughter's boyfriend, who was anti-church, Córki przyjaciel, narzeczony, który był przeciwny kościołowi, was baptized. Został ochrzczony. Simply by Po prostu having people home on a weekly basis. tylko dlatego, że miała cotygodniowy program, żeby mieć te osoby u siebie w domu. So we brought these people back together for another weekend 1 year after. Tak więc ponownie sprowadziliśmy te same osoby po roku na kolejny weekend And they shared their stories, and it was very exciting. i dzielili się swoimi doświadczeniami i było to bardzo budujące. And we stood in a hall about this size, I myśmy stali właśnie w pomieszczeniu podobnym do tego. and I stood in the middle. I ja stałem w pośrodku, They made a big circle. oni zrobili duże koło And I said to them, if you've had the privilege to lead someone to Christ this year, jeżeli miał ktokolwiek z was przywilej przyprowadzić kogoś do Jezusa Chrystusa w tym roku, I asked them to step forward. poprosiłem ich, żeby poszli do przodu, przesunęli się. The majority of people stepped forward. Większość z tych obecnych osób przesunęła się do przodu. 34 Homes of Hope hosts. 34 Homes of Hope. Yeah, hosts Yes. led 108 new people into church. 34 takich domów, które właśnie miało ten program, przyprowadziło do Jezusa Chrystusa 108 osób. In 2005, W 2005 roku 108 represented about 10% of all baptisms across Australia. what was the year? 2005. W 2005 roku te 108 osób było o 25 czy 30% wszystkich osób, które przystąpiły do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. How many Adventists in Australia? Ilu adwentystów jest w Australii? It's about 50,000 plus. Jest około 50 000 plus. 34 34 brought 10% of the baptismal harvest into the przepraszam, church. 10%. Te 34 osoby przyprowadziły do Jezusa Chrystusa 10% wszystkich osób ochrzczonych w tym roku, 2005. Why did they have such success? Czemu oni odnieśli taki sukces? Because they practiced hospitality on a weekly basis. Ponieważ praktykowali gościnność, cotygodniową gościnność. We gave them a budget of $1,000. Myśmy dali im budżet około $1000. So that 108 works out about $315 per baptismal person. Czyli po obliczeniu tego wszystkiego wychodzi $315 na ochrzczoną osobę w tym roku. We compared it against North New South Wales traditional evangelism of the year before, which cost them minimal. This is very conservative. At least $5,000 for every new person they reaped. Inne osoby, inne programy ewangelizacyjne przeprowadzane na terenie New South Wales Hospitality is cheap. wydały ponad 5000 na osobę ochrzczoną. Most people experience faith through relationships. Większość ludzi doświadcza wiarę poprzez społeczność z innymi. They encounter the gospel through a community of faith. Oni spotykają się z Ewangelią za pośrednictwem społeczności osób wierzących. I see this in my church at Lilydale. Ja widzę to w moim kościele w Lilydale. We would have somewhere between 10 and 12 people who come to our church My mamy około 10-12 osób, które przychodzą do naszego kościoła, who are not Adventists, and they've been coming for a good period. którzy nie są adwentystami jeszcze, ale przychodzą przez jakiś już okres czasu. So they are experiencing church, Tak więc oni doświadczają kościoła and now they are starting to ask the questions. praktycznie, a teraz zaczynają zadawać pytania. Most people belonging comes before believing. Dla większości ludzi przynależność wyprzedza wyprzedza wiarę, nie wiarę jako taką, ale system wierzy. Let me suggest to you that the ministry of hospitality needs to be simple.
Służba usługiwania, służba gościnności musi być prosta. Here we have the classic Adventist Sabbath lunch. Tutaj mamy klasyczny lunch adwentowy. Do Polish people eat haystacks? Haystacks? No? Polacy jedzą takie piętrowe dania. Okay. Simple food. Ma to być prosty pokarm. Forget the silver service. Zapomnijcie o zastawie srebrnej. Strangers want you to treat them like normal people. Osoby obce, nieznane chcą, abyście traktowali ich jak normalnych ludzi. If you put on too flash a spread of food, they may be hesitant about inviting you to their home. Jeżeli zrobicie to w sposób zbyt wystawny, zbyt taki pyszny i nadęty, oni nie będą chcieli powrócić może do was albo zaprosić was do siebie. Now, this principle does not apply when you invite the pastor home. Ta zasada przestaje istnieć, kiedy zaprosicie pastora do domu. Do fun things, fun activities, quickly build relationships. Rozmawiajcie, czyńcie przyjemne rzeczy, które budują społeczność. Ladies, take your new friend shopping. Panie, zabierzcie swoją nową przyjaciółkę na shopping. Do fun things together. Zabawcie się w tygodniu raz. Find excuses to love their children. Znajdźcie byle jaki powód, aby pokazać im, że kochacie ich dzieci. Take an interest in their interests. Zadajcie sobie trud, ażebyście odkryli ich zainteresowania i zanurzcie się w ich It's zainteresowaniach. about doing lots of little things for them. To sprowadza się do czynienia wielu małych rzeczy, ale czynienia dla nich specyficznie. Support them with the problems that they face in their lives. Wspierajcie ich w problemach, z którymi zmagają się w danym momencie w swoim życiu. And ask them for help for you. I nie omieszkajcie poprosić ich, żeby pomogli wam, jeśli wy macie jakieś problemy. Because this needs to be a co-equal relationship. Ponieważ to musi być ruch dwukierunkowy, społeczność. Here is a lesson for the disciples of Christ through all time. Oto jest lekcja dla naśladowców Jezusa Chrystusa po wszelki czas. We must meet them where they are. Musimy spotkać się z nimi tam, gdzie oni są. It is through the social relations that Christianity comes in contact with the world, says Ellen White. Ellen White mówi, że przez socjalną, społeczną komunikację chrześcijaństwo wkracza do świata. My message today is a very simple one. I'm going to jump through these. No, let me pick this one up. Sorry. Pozwólcie, że skoncentruję się na tym. The reason the Homes of Hope program works so well, I believe, is Powód, this. dla którego ten program, o którym dzisiaj mówię, pracuje tak dobrze, These people were very intentional about their ministry activity. ci ludzie już mieli wyrobioną w sobie intencję, żeby właśnie w ten sposób postępować z bliźnimi. Their focus was on finding seeker strangers to befriend. Oni koncentrowali się nad tym specyficznie, żeby znaleźć taką osobę, z którą mogliby się zaprzyjaźnić. And to have frequent contact. I uczynili to w sposób ustawiczny, częsty. See, there's not much point in offering hospitality to our neighbours once or twice a year. Nie ma w tym wielkiej korzyści, jeżeli naszym sąsiadom zaoferujemy gościnność raz lub 2 razy w roku. Friendships grow and deepen as we have many contacts with people. Przyjaźń rozwija się i pogłębia, gdy mamy wiele kontaktów z ludźmi. So if we are committed to seriously reach out to our world, we have to do it on a regular basis. Jeżeli na poważnie chcemy zaangażować się w świat, to musimy to czynić na stałych, ustawicznych układach, warunkach. We've got to go beyond being a friendly church. Musimy iść krok dalej, poza koncept, że jesteśmy kościołem przyjaznym, To being a church which is a friendship-making machine. a żeby stać się kościołem, która jest maszyną produkującą przyjaźń z innymi. As soon as someone comes into the car park and into the foyer,
we need to identify them as a stranger. Jeżeli ktokolwiek jedzie na parking albo pojawi się w przedpokoju kościoła, musimy natychmiast go zidentyfikować, że to jest osoba obca, która tu jest po raz pierwszy może. They need to be not only have their hands shook in the foyer, but engaged in conversation. Nie możemy zaprzestać na podaniu mu dłoni i na tym skończyć, ale musimy uczynić wszelkie kroki, żeby się z nim zaprzyjaźnić. And when they walk in, they sit down in our church, someone needs to go and sit next to them. I jeżeli oni zdecydują się wejść do kościoła, usiąść w ławce, to ktoś musi podążać za tą osobą i usiąść obok niej. And after the service, someone else needs to go up and connect with them. I po zakończeniu kazania ktoś inny ma podejść do tej osoby, porozmawiać z nią i odprowadzić ewentualnie. And as they walk out through the foyer, someone else needs to engage with I them. gdy będą przechodzili przez przedsionek tam, to ktoś inny jeszcze ma ich podejść do nich, zaangażować w rozmowę. If you come to my church, Jeżeli przyjdziecie do mojego kościoła, there's greeters, są ci, którzy witają, there's a pastor or elder in the foyer, jest tam pastor lub starszy zboru jest w przedpokoju and straight after the service, there are pastors and elders wandering around. i zaraz po kazaniu pastorowie i starsi zboru przechadzają się między ławkami w kościele. Looking for the newcomer and seeing if someone is engaging with them. Wyszukując swoim wzrokiem nowo przybyłą osobę, ażeby roztoczyć nad It nią is wiek. that important. To jest tak niezmiernie ważne. It's not what goes on up front in church that To- really tells the To story. nie jest najważniejszą rzeczą, co się dzieje tutaj na froncie. To nie jest najważniejsza historia. It's what happens in the pews, in the foyer, in the car park that really To, co tells the się story. dzieje w ławkach, co się dzieje w przedpokoju, co się dzieje na parkingu, to jest rzeczą zasadniczo ważną. Let me finish with this story. Pozwólcie, że skończę to przemówienie, tą historią. I was working in North Queensland, Pracowałem w północnym Queensland. where there are quite a few very small churches. Tam było kilka małych kościołów. And I think of this church, and I won't say its name. Ja myślę w tej chwili o tym kościele, nie wspomnę jego imienia. I arrived Sabbath morning. Przyjeżdżam tam sobotę rano. There was one car in the car park. Był jeden samochód na parkingu. So I walked into the church and I met the person, Tak, wszedłem do kościoła i spotkałem tam osobę stojącą. and her child was there as well. I jej dziecko stało obok niej. And one other person turned up later. I jeszcze jedna osoba przybyła za chwilę. So we began Sabbath school. The lady stood up the front behind the pulpit Tak więc rozpoczęliśmy szkołę sobotnią. Ta niewiasta stanęła poza pulpitem and went through all the motions. i przeszła przez wszystkie punkty programu. Sermon, Potem kazanie. I had to come up to the pulpit, Ja musiałem went wyjść za through, pulpit. did all the same things that you would do. Musiałem przejść przez wszystkie Same punkty person. programu. Ta sama osoba. And I sat there going, I siedziałem tam, stałem i can't we just sit down together and talk about your life and my life? czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy usiedli razem w kółko, rozpoczęli rozmawiać o twoim i o moim życiu? The program is only a tool. It's not the main game. Program jest narzędziem jedynie, to nie jest to, co jest najważniejsze w naszym życiu. It's the people, caring for people, connecting with people. To są That's it. ludzie kontaktujący się ze sobą nawzajem, roztaczający troskę, ewidentną troskę o siebie. Let me remind you with the final statement I've already Pozwólcie, read. że przypomnę wam finalnym stwierdzeniem, które już było przed tym odczytane. Some of us are gifted with hospitality, Niektórzy z nas mają talent gościnności, but everyone in this room is called to practice it. ale każdy z nas jest powołany do tego, żeby praktykować gościnność. Because when I offer friendship to a stranger, Ponieważ gdy ja oferuję moją przyjaźń osobie nieznanej, I am acting out the gospel. ja pracuję w sposób praktyczny, ukazuję Ewangelię. I'm offering my hand of friendship, no matter who you are, what your background is. Oferuję moją rękę przyjaźni bez względu na to, kim ty jesteś, jakie jest twoje tło i pochodzenie. I'm inviting you unconditionally to come amongst us and experience God's family. Ja zapraszam ciebie bezwarunkowo, żebyś przyłączył się do nas i doświadczył miłości i dobroci Bożej. That is the reason we exist, To jest powód, dla którego istniejemy. to welcome the lost into the family of God. Ażeby
powitać i przyjąć zgubionych do rodziny Bożej. I just pray that you have been challenged today by the words of Scripture and Sister White that, you know, the ministry of hospitality, it's work, but it's most enjoyable most of the time. Modlę się o to i życzę wam gorąco tego z całego serca, żebyście zastanowili się nad tym i przyjęli i zrozumieli, że ten program i ta praca jest nie tylko najważniejsza, ale przynosi ogromną dozę radości dla każdego z nas. God bless you. Niech was Pan Bóg błogosławi.